Czas na naprawę komponentów znajdujących się na tylnej ściance. Tylną ściankę odkręciłem, żeby było mi łatwiej się do tego wszystkiego dostać. Wyrzuciłem również ten jeden bok, który jest elementem zbędnym. Z tej małej płytki wylutowałem dwa kondensatory i oczywiście tradycyjnie tutaj, jak widać, jest troszkę kleju, który trzeba usunąć. Wymontowałem również przekaźnik, który jest od jakiegoś chyba Mutingu, taki malutki, i zostanie albo wyczyszczony, albo dam nowe. Mam akurat takiej firmy przekaźniki, konkretnie mam przekaźniki Fujitsu, które są identyczne i można je tutaj spokojnie zamontować. Tu jest taki przełączniczek. Jest to dość popularny przełącznik firmy Alps, stosowany nawet we współczesnych sprzętach. Można go spotkać na przykład w Onkyo A8870, cała seria pionierów typu A, na przykład 616, 717 i tak dalej. Dość popularny, różnica jest tylko w ilości pozycji oraz różnią się rodzajem ośki. Ten przełącznik jest dość łatwy do naprawy. Natomiast tutaj jeszcze na tylnej ściance są dwa przełączniki, które będą dość trudne do serwisu. I bardzo ciekawa rzecz w tym konkretnym egzemplarzu urządzenia jest to, że ma przełącznik pojemności wkładki W wyższych modelach, w takich popularnych przedwzmacniaczach, które mają wejście FONO, nie ma żadnego przełącznika. Ewentualnie jest MC. W wyższej klasy znajduje się przełącznik oporności wkładki i na przykład wkładki MC. Ale zasadniczo w żadnym średniej klasy urządzeniu, które ma wejście do gramofonu, nie ma takiego czegoś jak regulacja pojemności wkładki. I tutaj mamy dwa przełączniki do czyszczenia. Jeden jest do impedancji wkładki, drugi do pojemności wkładki. Tu mamy 50, 100 i 300 pikofaradów. Problem z tymi przełącznikami polega na tym, że tak jak potencjometry, te przełączniki, chyba będzie łatwiej, jak ja je wyjmę, to Wam pokażę, są po prostu nitowane. Ale nie to, że są nitowane nitem, którego można wymontować. Nit stanowi odlew korpusu przełącznika. Wymontuję i zobaczę, co mogę z tym przełącznikiem zrobić. W każdym razie dwa wynalazki do wyczyszczenia. Nie wiem, czy one są hermetyczne. Jeśli są hermetyczne, w co wątpię, wtedy będą w środku czyste. Jeżeli nie są, no niestety będą zanieczyszczone. Zacznę od prostej czynności, czyli od zamontowania tutaj brakujących kondensatorków oraz naprawy tego przełącznika. Tutaj jeszcze może być jedna kwestia do wykonania w tym preampie. Gdzieś on był w jakiejś wilgoci i utleniły się troszkę gniazda RCA. Nie chciałbym ich za bardzo spolerować, żeby jeszcze coś troszkę zostało tej warstwy złota. Proszę zwrócić uwagę, co tu się dzieje. Jest złoto, jest zaśniedziałe. Złoto, zaśniedziałe. I tak wyglądają wszystkie gniazda RCA. Spróbuję je wymontować i spróbować tutaj troszkę przypolerować pastą polerską. Oczywiście tej warstwy złota jest tutaj bardzo, bardzo mało. Nie można przesadzić, żeby coś jej jeszcze tutaj trochę zostało. Jeden z przełączników rozmontowałem. To jest jego wnętrze. Jak widać, przybrudzone. Trzeba go bardzo ładnie wyczyścić. Tutaj są blaszki kontaktowe, też brudne. Natomiast wymontowałem jeden z przełączników, które są nitowane. Niestety nie wiem jeszcze, jak ja sobie z nim poradzę, ale będę musiał coś z tym zrobić. Tutaj mamy korpus odlewany ciśnieniowo z aluminium. Z tego korpusu zapewne były takie zrobione już wystające kołki i te kołki są roznitowane. Teraz jedyny pomysł na to, żeby to znitować, jest
rozwiercenie, rozmontowanie, następnie, tak mi się wydaje, ścięcie tego kołka na równo z tym plastikiem, wywiercenie otworku, nagwintowanie i skręcenie tego przełącznika śrubkami. Ale jeszcze takiego przełącznika nigdy nie robiłem, zawsze się przed tym broniłem, natomiast trzeba niestety podjąć takie wyzwanie i spróbować zaryzykować. Przełącznik rozmontowany, minimalnie zanieczyszczony, jakieś drobne ślady nalotu w środku. Dobrze, że rozmontowałem tylko jeden, a nie dwa. Drugiego nie będę nawet dotykał. Z tym i tak czeka mnie niezła przeprawa. Grubość tych aluminiowych kołków to jest 2 mm. Mam dwie możliwości. Ściąć te kołki, wywiercić otwór i nagwintować na M2, ewentualnie nagwintować te malutkie kołeczki gwintem M na przykład 1,2 albo M1,4 i wtedy skręcić to. Jedna i druga praca wymaga dość dużej precyzji. Tak jak widać, przełącznik jest malutki, kołeczki również malutkie. Tak samo niestety trzeba czasami robić, naprawiając potencjometry firmy Matsushita. Po ich rozłożeniu niestety trzeba nagwintować ośkę gwintem M1 i skręcić wkrętem M1, ponieważ ośka ma 1,5 mm. W związku z tym nie da się po prostu tego inaczej zrobić, żeby nie dorabiać nowej ośki do potencjometru. I ostatnio właśnie musiałem wytoczyć taką śrubkę, wykonałem ją na tokarce, tak żeby nie było problemu z montażem. Śrubka miała gwint M1 o długości chyba 6 mm, a średnica łebka miała 4 mm. Takiej śrubki niestety nigdzie nie kupię, a musiałem taką śrubkę wykonać. Zajęło mi to chwilę, no przysłowiową chwilę, bo wykonanie śrubki M1 nie należy do najprostszych. Przystępuję do walki z tym czymś. Mam nadzieję, że się to uda zrobić poprawnie, a jak nie, to nie wiem, co dalej będzie. Tak jak powiedziałem, drugiej sztuki nie wyjmuję, nie ma to najmniejszego sensu. Przełączniczek wyczyszczony. Otworki nagwintowane gwintem M1,4. Teraz trzeba tylko poskładać. Tutaj widzicie dwie gigantyczne śrubeczki. Ktoś, kto będzie po mnie ten przełącznik chciał kiedyś wyczyścić, będzie miał zdecydowanie ułatwioną pracę. Jeszcze tylko montaż rezystorków. I gotowe. Sprzęcik, czyli ten piękny oto przełącznik, może wrócić na miejsce. Drugiego nie będę już tak robił, bo to jest następne 40 minut, a jak widać nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ jest on w bardzo dobrym stanie w porównaniu do tego, co widzieliście wcześniej. Jeśli chodzi o polerowanie gniazd, zaraz pokażę, to niestety efektów nie będzie żadnych, z tego względu, że jest tak mała warstwa tego złota, że podczas polerowania po prostu wszystko schodzi. Wystarczy tylko na szmatkę nałożyć pasty, 2 ruchy i zasadniczo zostaje tylko i wyłącznie sama blacha. Więc tego nie będę czynił. Lepiej, żeby chociaż ta część tutaj, co jest dobra, została. Najważniejsza w sumie jest ta część wewnętrzna, która nie jest tutaj zanieczyszczona. Gniazdka RCA też, które wymontowałem, wracają na miejsce. Przełączniki zrobione. Jeszcze tylko na tylnym panelu muszę zamontować, cholercia, wszystko ucieka. Sobie namagnesuję
sodowy wkrętak. O, teraz od razu lepiej, nie? Jeszcze zostało kilka, może kilkanaście godzin pracy nad tym przedwzmacniaczem i ciekawy jestem, czy wszystko zadziała poprawnie, czy uda mi się go złożyć tak, jak on był oryginalnie zmontowany. W taki sposób zasadniczo mogę z powrotem ten tylny panel przykręcić, co by jak najmniej wszystkiego się tutaj ruszało. Bardzo dużo podkładek, które jest tutaj zastosowane do montażu tego przedwzmacniacza, jest tak zwanych ząbkowanych, po to, żeby był bardzo dobry kontakt z masą. Taka podkładka podczas wkręcania nacina, dziurkuje anodę, która jest nieprzewodząca i powoduje kontakt z masą. Gdzieś tam na którymś poście lub jakimś komentarzu ktoś zapytał, jaką używam rozlutownicę, bo wydaje mi się, że na zdjęciu jest rozlutownica jakaś tam określonej marki. Nie wiem już, jaka to była marka. Mogę powiedzieć, że cały sprzęt od co najmniej 15 lat, który używam do lutowania, jest amerykańskiej firmy Pace. Przerobiłem wszystko, co było u Wellera. Zacząłem tak naprawdę od niemieckiej Erzy. Miałem jakieś takie chińskie wyroby. Mówię to o czasach zamierzchłych, czyli 20-25 lat temu. Ale jak 15 lat temu kupiłem pierwszą lutownicę Pace'a, może nawet 20 lat temu to było, czas leci szybko, tak już zostałem tylko przy tej marce i wszystkie urządzenia do prac lutowniczych mam właśnie tego producenta. Biorąc pod uwagę to, że prowadząc serwis przez 25 lat w branży car audio, miałem nawet taki okres, że pracowało u mnie 7 serwisantów, pracowaliśmy 9 godzin dziennie, to chińskie lutownice czy chińskie rozlutownice po prostu starczały na bardzo krótko. Zdecydowałem się wtedy na zakup dość niestety drogiej lutownicy Pace'a, jak na cenę, która była 20 lat temu i tamtejszą kasę, która wtedy, że tak powiem, była na rynku, czyli stosunek zarobków do kosztów narzędzi, był to wydatek dość drogi, ale kupując tą pierwszą lutownicę Pace'a, po prostu dostałem olśnienia i od tamtej pory używam tylko i wyłącznie tych narzędzi, żadnych innych. Ewentualnie jeśli chodzi o rozlutownicę, jeszcze mogę polecić firmę japońską DIG. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tego typu rozlutownica, oryginalna SC7000Z. To jest akurat nówka sztuka, którą niedawno wyjąłem, że tak powiem, z moich zasobów. Oczywiście kupiona była wiele lat temu, ale mając 7 serwisantów, miałem bardzo dużo wyposażenia, jeśli chodzi o narzędzia, jak sprzęt pomiarowy, a przede wszystkim sprzęt do lutowania. Mam 3 takie rozlutownice. Ta jest świeżutka, używana u mnie w tej chwili około miesiąca. Jeszcze jest nawet tutaj naklejeczka dystrybutora. Dystrybucją tej rozlutownicy zajmuje się firma Renex. Jest to jeden z pierwszych w ogóle produktów, którego ta firma na Polskę sprowadzała. I zasadniczo od takiej rzeczy jak ta rozlutownica zaczęła się historia firmy Renex, która w tej chwili jest bardzo dużą firmą zaopatrującą przemysł elektroniczny we wszelkiego typu narzędzia, również bardzo zaawansowane automaty do montażu, jak również w tej chwili produkują całkiem super wysokiej klasy stoły warsztatowe. Znam tą firmę od co najmniej prawie chyba, nie wiem, 25, od początku jak tylko istniała, czyli minimum 25 lat. Znam też częściowo jej pracowników. Także jak chcecie coś ciekawego mieć z rozlutownicy nie chińskiej, proszę bardzo, japoński DIG, ewentualnie Pace. Rozlutownice Pace'a będą wielokrotnie droższe od tego urządzenia.
Wracając do, jak ja to określam, ludzka. Tył gotowy. Części od frontu gotowe. Zostały jeszcze do zrobienia moduły. Zajmę się tymi modułami dopiero wtedy, kiedy przyjdą mi brakujące elementy. Myślę, że te części dolecą w około tydzień. I wtedy będę mógł składać. W międzyczasie jeszcze sobie poskładam panel przedni na tyle, ile mogę. A nie, niestety nie jestem w stanie złożyć panela przedniego, dopóki nie włożę tych wszystkich modułów z tymi nieszczęsnymi wąsami, które z nich wystają, dyndają i tak dalej. Więc jakby na razie maszyna odejdzie na półkę, przeleży u mnie tydzień i po tygodniu zacznę dalsze prace z tym urządzeniem. Mam jeszcze do renowacji przedwzmacniacz Luxmana rozmontowany C1000. No i jeszcze następna sztuka w kolejce to jest model C300. Praktycznie do naprawy pozostały tylko te przełączniki, które są na płytkach filtrów. Rozmontowuję jedną płytkę, później drugą płytkę. 6 przełączników do wyczyszczenia. Użyję sobie tym razem nie rozlutownicy Pace'a, tylko rozlutownicy firmy Dick. Chwila, moment i sprzęcik będzie wypruty, a konkretnie chodzi o ten jeden wyłącznik czy przełącznik, którego właśnie wyciągam. Jak jest takie duże coś do rozlutowania, warto sobie pomóc lutownicą, której nie włączyłem. Muszę poczekać koło 10 sekund na nagrzanie lutownicy. W tym czasie mogę już odlutowywać inne wyprowadzenia. Bardzo wygodne urządzenie do pracy. I teraz już się zatkało. Procedura czyszczenia. Ła! Ile towaru. Nie była czyszczona dość dawno, jak widać, po ilości tego śmieciucha, co tutaj siedzi. I jeszcze wycior. Gotowe do dalszych prac. Tutaj są jeszcze zaginane wyprowadzenia. Jest troszkę problematyczna sprawa czasami, żeby je odlutować, dlatego że często się potrafi taki kopytek, taka nóżka oderwać. Trzeba to robić dość delikatnie. Chodzi po prostu o to, żeby nie uszkodzić ani przełącznika, ani obwodu drukowanego. Wyjęty w całości bez uszczerbku na zdrowiu. Przełączniki mam już wyczyszczone. To są przełączniki komplet 6 sztuk z jednej płytki, czyli z jednego kanału z płytki filtrów. Czyste, ładne. W oryginale takie przełączniki pracują kompletnie na sucho, jednak dla zabezpieczenia ich przed korozją ja będę je oczywiście troszeczkę posmaruję, tak żeby wystarczyło na dłużej niż te minione już 40 lat. Myślę, że jeżeli zostaną odpowiednio zabezpieczone, tak szybko nie zaśniedzieją. Na tej płytce są zastosowane 3 rodzaje przełączników. Trzeba właśnie na to zwracać uwagę, jak się rozbiera, znaczyć, mazać flamastrami, tak żeby później czegoś nie pomylić. Przełączniki mają na przykład różne rodzaje tutaj wewnętrznych konstrukcji.
Do tego jeszcze mają dwa rodzaje zastosowanych blaszek. Jeżeli to się wszystko pomyli, będzie ogólnie katastrofa. Sprzęt może działać, przełączać funkcje będzie, natomiast najczęściej spotykany objaw to podczas przełączania funkcji będzie po prostu strzelało w głośnikach. Trzaski podczas zmiany funkcji to jest podstawowy objaw złego montażu przełącznika. Teraz pozostanie mi je poskładać, wlutować i wziąć się za płytkę z drugiego kanału. Zostało mi jeszcze dość trudne zadanie do wykonania, czyli wyczyszczenie styków tego przekaźnika. Przekaźnik nieosiągalny na ziemi, styki bardzo maleńkie, zresztą widać jaka jest tutaj penseta. Styki są umiejscowione tak, że nie mam za bardzo nawet możliwości się do nich dostać. Oglądając te styki, które mają tam, może mają 0,5 na 1 mm, pod mikroskopem, są bardzo mocno zanieczyszczone, są czarne. Odkręciłem tu taką malutką śrubkę. Teraz teoretycznie coś tutaj spróbuję rozmontować. Może mi się uda dostać do tych styków, żeby je wyczyścić. Tu jeszcze są dwa cieniusieńkie druciki od cewki, które należy odlutować. Jeżeli uda się ten mechanizm wyjąć, wtedy będę miał dostęp do tych styków, które będę mógł następnie wyczyścić. Taki przekaźnik pełni, tak jak mówię, funkcję mutingu i takie zanieczyszczenie styków może powodować jakieś złe działanie po prostu wyjścia audio. Tu niestety trzeba użyć do tego celu lupkę, cieniutką pensetę, a styki chyba już będę czyścił pod mikroskopem, ponieważ pod zwykłą taką lupką standardową niestety za bardzo nie zobaczę, jak one są skonstruowane. No. Tutaj są te dwa cieniutkie druciki przylutowane. Od cewki jeden, drugi. A styki znajdują się tam głęboko i za bardzo nie ma dostępu. Jeżeli bym chciał tam jakoś coś zacząć je skrobać, po prostu powyginam te cieniusieńkie blaszki i przekaźnik będzie do wyrzucenia, a z tego względu, że jest nieosiągalny nigdzie, no niestety nie mogę sobie pozwolić na to, żeby go uszkodzić. Odlutuję super cienkie druciki od cewki i zobaczę, co można z tym dalej zrobić. Niestety tego mechanizmu nie da się wymontować. Jest on po prostu zamocowany też częściowo na takiej blaszce sprężynującej, ale udało mi się wyjąć ten element. Teraz po odciągnięciu tego całego zespołu elektromagnesu będę miał dostęp do tych super wielkich styków. O, tutaj się znajdują i będę mógł je w jakiś sposób wyczyścić. Przekaźnik zamontowany. Dzisiaj otrzymałem ostatnie brakujące kondensatory firmy Rubicon. Pasują idealnie, mają te same wymiary i tą samą pojemność co oryginał. Płytki, wszystkie moduły mam już naprawione, gotowe. Mogę przystąpić do montażu. W międzyczasie jeszcze tutaj klient mi przypomniał o tym, że zażyczył sobie, aby w tym urządzeniu zamontować gniazdo sieciowe IEC. W tym celu wyciąłem otwór na tylnej ściance i przygotowałem tutaj gniazdo sieciowe firmy Oyaide. Jest to jedno z najlepszych gniazd sieciowych, jakie możemy w tej chwili na rynku na świecie kupić. Jest jeszcze jedna firma, ale nazwy nie pamiętam. Raz kiedyś montowałem takiego innego producenta gniazdo. Klient oczywiście dostarczył je osobiście, bo nawet o tym producencie bardzo mało w sieci mogłem znaleźć informacji, ale konsultując to ze specjalistami w branży, stwierdzili, że jest to najwyższa dostępna półka na świecie. Jednak Oyaide też należy do tej półki wysokiej. Przygotowałem takie gniazdko sieciowe, zamontuję gniazdko i zasadniczo przystępuję do wkładania poszczególnych bloków. Powoli trzeba zacząć to wszystko składać. Mamy tutaj zasilacz lewy, przynajmniej tak to jest opisane przez producenta, i oczywiście te elementy plastikowe też są opisane jako elementy zasilacza. Proszę bardzo. I tutaj jest moduł od regulatora. Regulator lewy.
Teraz można to rzucić i mechanicznie zamontować płytkę. Trwale już siedzi. Teraz będzie zasilacz prawy, ten z przekaźnikiem. Te płytki są tak porobione, jak się tutaj da zauważyć, złącza są poprzesuwane. Po to, żeby w miarę możliwości nie dało się niczego pomylić. Inaczej po prostu nie będą pasowały. Teraz jeszcze tu są jakieś dwie płytki. I te dwie następne płytki to jest właśnie ten cały piękny pęczek wynalazków. O! I one sobie będą siedzieć tutaj. Ale to za chwilę. Chociaż może jeszcze je tu zmieszczą. O! Jednak, żeby to ładnie i bezpiecznie zmontować, tą ilość tych przełączników, należy, myślę, najpierw odczepić całkowicie front panel, żeby to ładnie dało się później ułożyć dokładnie, bo inaczej to pozałamuje te taśmy. Więc chwilowo muszę zrobić sobie pauzę, wymyć te plastiki i dopiero przystąpić do składania po zdjęciu tej przedniej ramy. I zaczynam składać. Dwie płytki zasilaczy wmontowane. Teraz jakaś inna, następna. Siedzą bardzo mocno. Zaraz sobie to wszystko rozpracuję na zdjęciach. Wszystkie poszczególne moduły mają swoje unikatowe numerki. Po założeniu takiego plastiku osłaniającego od spodu są wkręty, które jeszcze przytrzymują ten plastik. Wszystko ma być bardzo porządnie i stabilnie zmontowane. Tutaj jeszcze nie zakładam elementów blokujących, dlatego że będę musiał rozpiąć, żeby to wszystko dokładnie złożyć. Można to zrobić nawet od razu. Wypiąć. Gdzieś tu kawałek jakiegoś narzędzia by mi się też przydało. Jest obok. Też nie. Zasypane wśród rupieci. Wyjęte. Teraz, tak jak pamiętam, było przełożone przez ten przewód grubszy. O, w taki sposób właśnie. A później było podłączone do tego switcha. Jak już powkładam wszystkie moduły, wtedy będę analizował, jak to wszystko ma być zamontowane na przedniej ściance. Nie robię już dzisiaj pierwszego uruchomienia, bo już jest dość późno, a w ogóle to co na wariata to też niezdrowo. Tego niestety nie mogłem jeszcze zmontować. Jest tutaj potencjometr głośności, który muszę jeszcze skalibrować, ale to dopiero skalibruję, jak już uruchomię cały sprzęt, podłączę sobie generator, oscyloskop. Chodzi o to, żeby punkt startu potencjometru dla obu kanałów był w tym samym miejscu. Co jeszcze? Gniazdo sieciowe mam już tutaj zamontowane, IEC z uziemieniem. Tutaj w tym modelu jest tak, że rama urządzenia nie jest masą zasilacza, czyli jest to całkowicie oddzielnie. Nie ma tak jak w urządzeniach typu wzmacniacz, że często masa zasilania to jest rama urządzenia. Zresztą tak naprawdę nie mam takiej pewności, więc sobie to sprawdzę. Cincze, nie ma połączenia nic. A nie ma, rzeczywiście. Czyli dobrze. Czyli tak standardowo, że masa
zasilacza i tak dalej, jest masą wszystkiego. Ok. Zgadza się. Czyli uziemienie może być przydatne. Teraz trzeba będzie dosyć mocno uważać podczas uruchamiania czy podczas używania tego urządzenia przeze mnie i przez użytkownika, dlatego że jest standardowe gniazdo sieciowe, a przedwzmacniacz jest na napięcie 100 V. Można się tutaj pomylić. Inaczej było, jak wystawała amerykańska wtyczka. Wiadomo, że jest 100 V. Tutaj ktoś złapie zwykły przewód sieciowy, podepnie i będzie wielkie boom. Na początku spali się pewnie transformator, a dopiero później bezpiecznik. Ja tak kiedyś załatwiłem już jeden sprzęcik. Właśnie przez takie coś. Złapałem przewód sieciowy standardowy, wpiąłem i niestety zanim się bezpiecznik spalił, z transformatora zostały już zgliszcza. Transformator był dosłownie kilkanaście watów, było to jakieś urządzenie cyfrowe, robione tylko na rynek japoński, także były niewielkie straty, ale cóż, człowiek się na błędach uczy i na rutynie. Jak zwykle, bo tak już pewnie musi być, że jak coś ma być nie tak, to na pewno będzie nie tak. Pierwsze uruchomienie powiodło się w 99%. Testowałem ten przedwzmacniacz na słuchawkach. Wszystko działa pięknie, potencjometr skalibrowałem, startuje równo, działa idealnie. Pominęłem tutaj jedną rzecz. Staram się nie pomijać pewnych rzeczy, jeśli chodzi o czyszczenie, regenerację, naprawy elementów mechanicznych. Zrobiłem potencjometr głośności, sugerując się tym, że jest naprawdę super, hiper klasy. Tej samej klasy potencjometr siedzi w funkcji balansu. I tego potencjometru nie dotykałem. No i co się okazało? Kręcąc balansem trzeszczy. Masakra. Jeszcze raz muszę teraz to częściowo rozebrać. Na szczęście, żeby się do tego potencjometru dostać, nie muszę już rozkładać tych cholernych przedłużaczy przełączników, tylko mogę go po prostu wyjąć od spodu. Czyli potencjometr od balansu do czyszczenia regeneracji. Co jeszcze zauważyłem tutaj dość niepokojącego? Tu są tranzystory, kapelusze małe w zasilaczu. Te małe kapelusze się okrutnie grzeją. Mają jakieś bardzo wysokie temperatury, nie da się ich dotknąć, można się po prostu po 10 minutach działania przedwzmacniacza o nie poparzyć. Jest tutaj jeszcze troszeczkę miejsca, o ile to będzie możliwe, spróbuję coś wymyśleć, żeby dołożyć tutaj jakieś małe radiatorki. Jest trochę ciasno, ale może uda mi się to zrobić. Zawsze poprawi to troszeczkę wydajność chłodzenia tych 4 kapeluszy. Czyli teraz przystępuję do wyprucia tego, słuchaweczki tylko odłączę, przystępuję do wyprucia tego potencjometru od balansu i to jest takie coś, jak się chce troszeczkę przyoszczędzić. Nie było to zrobione celowo przeze mnie, żeby oszczędzić czas, tylko sugerowałem się wysoką jakością potencjometru do głośności, a tu jednak okazuje się, że nawet te super jakości potencjometry wymagają po 30 czy tam 40 latach i tak naprawy. Ok, odkręciłem blaszkę od przełącznika, od włącznika sieciowego. O, i potencjometr wylazł. Teraz trzeba go odlutować, rozebrać i wyczyścić. Potencjometr głośności był bardzo wysokiej klasy, jak już widzieliście. Natomiast jeśli chodzi o potencjometr balansu, jest to zwykły, standardowy, taki, no, węglowy, z normalnymi, zwykłymi tutaj ścieżkami. Dlatego źle funkcjonuje. Tylko że zastosowano taką super, hiper ładną obudowę, mosiężne ekrany, ale to jednak nic nie zmieniło. Teraz tutaj, żeby go naprawić, trzeba roznitować ten element zagnieciony, rozłożyć wszystko na kawałki i wyczyścić, a następnie jakimś sposobem zmontować. Przy takim stopniu zasyfienia taki potencjometr nie może działać poprawnie. Te bieżnie są okrutne. Tutaj wygląda też nie za ciekawie, ale bywały gorsze. Pokażę Wam, jak wygląda później to po wyczyszczeniu. Elementy po wyczyszczeniu. Teraz zostało tylko poskładać. Potencjometr balansu zrobiłem.
Dodałem jeszcze tutaj na ośkę smaru takiego specjalistycznego spowalniającego, ponieważ był cały wypłukany od psikania i teraz chodzi z odpowiednim oporem. Jeśli chodzi o tranzystory tutaj na płytkach wzmacniacza, znaczy nie płytkach wzmacniacza, tylko płytkach zasilacza, nagrzewają się one do jakichś 70 stopni. Nie mam jak praktycznie dorobić tutaj chłodzenia. Natomiast przyczyną tego nagrzewania może być to, że ten przedwzmacniacz jest przystosowany do zasilania z napięcia 100 V. Transformator, który w tej chwili sieciowy redukcyjny używam, ma na wyjściu 121 V. Jest to 20% za wysokie napięcie zasilania. Przez co oczywiście, jeżeli mamy to zredukować do odpowiedniego zasilania tutaj tych bloków przedwzmacniacza, wydziela się bardzo duża moc strat na tranzystorach. Więc myślę, że jeżeli zastosujemy tutaj odpowiedni transformator na napięcie 100 V, a nie 120, automatycznie spadnie moc wydzielana w tych tranzystorach i chłodzenie nie będzie potrzebne. Zresztą nawet 65-70 stopni, tak jak mierzyłem, dla półprzewodników nie jest to żadna wysoka temperatura pracy. Więc tak mogę to spokojnie zostawić. Testuję na razie to wszystko na słuchawkach. Później potestuję sobie z inną, z końcówką mocy, też oczywiście firmy Luxman. Do testów używam takich słuchaweczek. Powiem Wam, że zajebiste. Naprawdę polecam. Także pozostało mi tylko zmontować front i założyć drewnianą skrzyneczkę. W międzyczasie jeszcze miałem troszeczkę zabawy z tymi właśnie nakładkami od przełączników. One były takie strasznie zaśniedziałe, brzydkie, no po prostu nie nadawały się do użycia. Musiałem je wypolerować. Jak wypolerować takie krzywe powierzchnie? Po prostu mini szlifierka, kółko filcowe, pasta polerska, no i zabawa. Polerowanie, rzeźba, ale już troszeczkę lepiej wyglądają, są już troszeczkę takie nadżarte, ale na pewno będą ładniej wyglądały niż przed polerowaniem. Teoretycznie tutaj wewnątrz tych plastikowych elementów też by się przydało takie polerowanie, ale niestety nie ma tego jak za bardzo wykonać. Tutaj również zdarłem po prostu te napisy. Także nie byłem w stanie tego zrobić. Tu jest ciekawa jeszcze rzecz na tym panelu przednim. Tu są takie obrączki ładnie obrobione na tokarce, wmontowane z napisami. Są to zupełnie oddzielne elementy aluminiowe wmontowane w ten front panel. Bardzo ciekawy pomysł, bardzo elegancko, bardzo estetycznie to wygląda. Także przystępuję do składania urządzenia. Gałeczki popakowane w folijkę. Też był troszkę problem z ich umyciem, ponieważ tutaj jest tak zwane moletowanie. Tu siedział brud. Był bardzo zatwardziałym przeciwnikiem do wyczyszczenia, ale udało się. Jak już widać, renowacja została zakończona, przedwzmacniacz został już całkowicie zmontowany i uruchomiony. Czas poświęcony na ten egzemplarz wyniósł około 50 roboczogodzin. Wymienione elementy są tutaj w pudełeczku, jest to spora ilość kondensatorów, 2 przekaźniki, ale przede wszystkim czas poświęcony na naprawę to była naprawa przede wszystkim tej ogromnej ilości przełączników, która w środku się znajduje. Jeśli chodzi o potencjometry, też widzieliście. Wszystko ogólnie to, co zostało w tym przedwzmacniaczu zrobione, pokazałem na filmie maksymalnie ze wszystkimi szczegółami. To, o czym mówiliście i pisaliście mi na moje pytanie o długość filmów. Filmy mają być szczegółowe i filmy mają być długie. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca oglądając ten film, ponieważ składa się z 2 odcinków i jest bardzo długi. Jeszcze chciałem poruszyć kwestię renowacji sprzętu, a szczególnie tego, że są sprzedawcy lub pojawiają się na rynku w kraju urządzenia na sprzedaż i w opisie przedmiotu jest napisane, że
po renowacji u Jacka Kawa albo w Retro Audio. Dostaję maile od potencjalnych nabywców i pytają mnie, czy potwierdzam, że ten czy tamten sprzęt był u mnie naprawiany. Niestety czasami potwierdzam, czasami nie potwierdzam. Każde urządzenie, które wychodzi ode mnie z serwisu, ma naklejkę Retro Audio. Jeżeli takiej naklejki nie ma, oznacza to, że sprzęt nie był u mnie serwisowany. Przede wszystkim chodzi tutaj o renowację sprzętu, a nie o jakiś drobny serwis. Jeżeli było coś naprawiane na szybko, to taki sprzęt nie otrzymuje naklejki Retro Audio, tylko po prostu był u mnie naprawiany i nie ma na to żadnego potwierdzenia tak naprawdę, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny sprzętu i nalepki. Jeżeli przeszedł pełną renowację, zawsze w środku i na zewnątrz znajduje się naklejka Retro Audio. Inaczej nie ma. W tej chwili będę wprowadzał certyfikaty renowacji. Każde urządzenie będzie dostawało certyfikat z numerem seryjnym i zestawieniem, co było w nim wykonane. Także jeżeli chcecie mieć 100% gwarancję, że był ten sprzęt u mnie naprawiany, zawsze szukajcie naklejki Retro Audio. Ta końcówka mocy Luxman M6000, którą teraz tutaj się bawię i z której korzystam, będzie na sprzedaż. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego pięknego okazu, proszę mnie o niego zapytać. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam wkrótce na nowe odcinki.